Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wycieczki Biegowe. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji oraz do polubienia moich filmów. Zostawcie też komentarze, pomaga mi to w ulepszaniu moich filmików. Na kanale pokazuję różne trasy biegowe, jak i opisuję miejsca, przez które biegnę. Dodatkowo w opisie każdego filmiku znajdziecie link do trasy, którą biegłem. Dzisiaj jestem w Jastrzębiej Górze i chciałbym pokazać Wam, jakie ciekawostki na Was czekają, jeżeli traficie tutaj podczas wakacyjnych wyjazdów. Tak więc zapraszam na wycieczkę, zostańcie do końca. Pierwsze miejsce, które będę chciał Wam pokazać, jest to Gwiazda Północy, czyli miejsce najbardziej wysunięte na północ w Polsce. Z tym miejscem wiąże się również drobna historia, a mianowicie w roku 2000 Urząd Morski w Gdyni dokonał ponownego pomiaru tego punktu właśnie północnego i właśnie do roku 2000 sądzono, że jest to szczątek Rozewie, a po pomiarach okazało się, że jest inaczej. Jesteśmy już prawie przed tym punktem. Patrzcie. Następne miejsce na trasie naszej wycieczki, które będę Wam chciał pokazać, to słynne Jastrzębskie Klify, które są najwyższe nad brzegiem Bałtyku. Tak więc pokażę Wam, jakie tam są widoki. Polecę później trochę plażą. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to ładnie wygląda. Kolejnym punktem na trasie naszej wycieczki jest oczywiście latarnia morska w Rozewiu, a nawet dwie latarnie morskie. Pierwsza, czerwona, została wzniesiona w 1822 roku, a nowsza, biała, w 1875, a w 1910 została wyłączona. Tak więc zaraz będziemy przed latarniami, wszystko sobie zobaczycie. Jeżeli chodzi o te latarnie i te miejsce, wiąże się z nimi pełna historia. W XVII wieku rozbił się na Bałtyku statek i z tego statku przeżyła tylko jedna mała dziewczynka, która właśnie w tym miejscu rozpalała ognisko, tak aby rozbitkowie mogli dotrzeć na brzeg. No i w tym miejscu wybudowano później latarnię morską. Jesteśmy już prawie pod latarnią. Biegnę dalej z łygłem, z latarnią z klifu w kierunku morza. Kieruję się do ostatniego punktu na trasie naszej wycieczki, a mianowicie do Lisiego Jaru. Lisi Jar jest to taki wąwóz o długości 350 metrów, gdzie najgłębniejszym miejscu mamy 50 metrów.
No i z tym jarem wiąże się też pewna historia. Pod koniec XVI wieku tutaj na tych wodach rozbił się statek Zygmunta III Wazy, który powracał ze Szwecji. No i na cześć tego jego lądowania tutaj i przejścia podobno przez wąwóz postawiono na górze taki pomnik, a już później na dole, zobaczycie, jest drewniana figura Zygmunta III Wazy. Za chwilę tam dobiegniemy. Dla przypomnienia jeszcze, Zygmunt III Waza był to syn króla Szwecji Jana III Wazy oraz królowej Polski Katarzyny Jagiellonki. Stąd możecie go znać, bo na przykład stoi na kolumnie Zygmunta na warszawskiej Starówce. Tak więc, no za chwilę już będziemy. Ale kamule. Jestem ponownie w miejscu, z którego wystartowałem, czyli przy fontannie na promenadzie w Jastrzębiej Górze. Zrobiłem kilka kilometrów. Trasę, którą mogliście obserwować tutaj w rogu, znajdziecie w opisie tego filmiku. No i co? Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zobaczyliście kilka ciekawych miejsc w Jastrzębiej Górze. Może usłyszeliście jakąś ciekawostkę, której nie znaliście. Tak więc liczę na łapkę w górę. Zostawcie w komentarzu, co Wam się podobało. Ogólnie komentujcie filmy, to mi pomaga w ulepszaniu ich. No i żegnam się na dzisiaj. Do widzenia. Zostawcie też w komentarzu, co Wam się podobało. Pomaga mi to w ulepszaniu Sratatata. Jest tam taki pomnik postawiony przez miłośników i mieszkańców Jastarniej. Mam nadzieję, że standardowo Wam się podobało.